Oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Igor Jankę, Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj jestem w Chicago, w specjalnym miejscu, w Copernicus Center, a ze mną jest szef fundacji Copernicus Center, Hubert Cieromski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jest pan też działaczem polonijnym od wielu lat, prowadzi pan tę fundację i ten wspaniały teatr od bardzo wielu lat. Bardzo dużo lat. Tak. Chciałbym porozmawiać o wpływie Polski tutaj w Stanach, o tym, jaki Polonia, jaki Polska ma wpływ, jak budować ten wpływ, jak właściwie, albo zacznę od pytania trudnego, dlaczego ten nasz wpływ nie jest jakby proporcjonalny do ilości Polaków w Stanach Zjednoczonych i właściwie rangi też Polski jako państwa. Polacy i Polonia była bardzo, jak się mówi, dzielnicami rozłożona w Chicago, w Nowym Jorku, w Bostonie, w New Jersey, Floryda i to było parafialnie byliśmy wszyscy złożeni. Jak ta Polonia się rozrastała i więcej przyjeżdżało powojennym i w czasu Solidarności przed i po, to kształcili się dużo więcej Polacy i się rozkraczali. Nie? Już nie byli w mieście, nie byli przy parafii, teraz już na przedmieściach szli i w inne stany. Polacy teraz, co ja widziałem, jako grupa etniczna, to jest jednych z największych w Stanach Zjednoczonych. No tak. Jak chodzi o wpływ, edukację, kulturę i działania. Nie? Tak. Tylko, że jest nas dużo i się nie zbieramy. I teraz trzeba na nowo robić, żeby się zebrać, bo już Polska jest dobrym krajem, dużym krajem i rozkręcającym się krajem. I teraz trzeba robić, żeby ta kultura, to wszystko zostało w naszych dzieciach i ich dzieci na generację naprzód, żeby utrzymywać tą Polonię i żeby się rosła i robiła z siebie mocną Polonię. No ale przez lata każde takie postrzeganie z zewnątrz, nie? Że i Kongres Polonii Amerykańskiej mógł odgrywać dużo większą rolę, ale tak naprawdę... Trzeba pamiętać, gdzie przyszła Polonia. Kongres Polonii Amerykańskiej się stworzyła powojennie, nie? W 1944 roku. I kongres miał cel pomagać Polsce przeciwko komunizmu, border control, jak się mówi po angielsku. I ten cel był duży, nie? I z jedzeniem, i z odzieżą, i z wszystkim. To Polacy się jednoczyli tym, nie? Teraz, że Polska stoi jako free kraj, to trzeba i ten cały nasz cel odszedł od Polonii. Nie, że odszedł kompletnie, ale są fakcje, nie? Że teraz dużo polityki wchodzi, tak jak w Stanach i w Polsce, w rachubę. I wchodzi też bardzo ciekawa rzecz, że trzeba kulturą jednak utrzymywać Polonię, ale w tym samym czasie trzeba patrzeć na stanowiska polityczne, na stanowiska biznesowe, żeby ta młodzież, co jest naprawdę, jak chodzi o grupę etniczną w Stanach, jest jednych z największych i najlepszych edukowani. Że szkoły najwyższe, Harvard, Yale, Princeton, Duke, to ma przeważnie bardzo dużo Polaków teraz, co graduują z tych szkół. I do tych trzeba dzieci dotrzeć. I to nie chodzi tylko o generacje powojenne. Ja jestem produkt powojennych rodziców, tu rodzony w Stanach. Bo pańscy rodzice w 70 latach się przenieśli. W 50. 50 latach przenieśli się do Chicago. Tu się poznali, tu się ożenili. Ale też ten kongres stał bardzo mocny wtedy, bo dużo się pomagało Polsce i rodzinie w Polsce. Ale teraz kongres musi być i takie organizacje jak Fundacja Kopernikowska, gdzie siedzimy dzisiaj,
to muszę się angażować nie tylko tym charytatywnym i kulturalnym, ale trzeba działać tych dzieci z powrotem do siebie, nawet z generacji 5-6 do tyłu. Because ci teraz, ja zawsze wszystkim mówię, że Polska jest w tej chwili sexy, że Polska jest krajem, co się rozrasta, co wreszcie ma, jak bym powiedział, ten freedom i ma ten desire i walczy o swoje rzeczy i swoje kontrole i ekonomicznie się wzrasta bardzo dużo i trzeba to na tym bazować, na tym trzeba więcej ludzi zgromadzić i szczególnie młodzież, because oni już nie walczą o issues, oni walczą o siebie. No dobra, ale do tej pory jakoś wpływ Polonii, Polaków mieszkających tutaj na politykę, na wybory i lokalne, i to na poziomie federalnym i na decyzje, no był nieproporcjonalny. Jak się patrzy na inne nacje i ich wpływ, to on był dużo większy. Z czego to wynikało? Ja myślę, że wynikało, że dużo etnicznych rodzin innych w Stanach Zjednoczonych to nie byli tak wysoko wykształceni. I Polacy na tym jednak bazują i ludzie szli na wyższe szkoły edukacyjne i te dzieci nie szli w politykę albo nie chcieli w politykę wejść. I przede wszystkim też, takim jak w mieście w Chicago, jest przeważnie demokratycznym miastem. Tak, rządzonym przez demokratów. Rządzony przez demokratów, cały stan Illinois. Tak. To jest ciężko, bo jest Polacy, dużo są republikanie. Tak, ale ja poznałem tu też trochę takich Demokratów. prodemokratów. Tak jest, są i ja nie lubię brać stron, bo to nie jest istotne, ale co jest ważne, jest, żeby tych dzieci pokazać, że nie zależy, gdzie stoisz politycznie, jakbyś się chciał, żeby te organizacje byli, że mogą się zgłaszać do nas, że mogą się zgłaszać do nas o pomoc, żeby się zgłaszać. I to jest dlaczego kongres istnieje i charytatywnie i kulturalnie to jest dlaczego Fundacja Kopernikowska istnieje. Ja mam takie przekonanie, że z jednej strony, znaczy mówimy o historii, tak? Teraz to się wszystko zaczyna zmieniać i stoimy przed dużymi szansami, ale i z jednej strony Polonia tutaj jakby nie wykorzystywała swojego potencjału politycznego, ale z drugiej strony też to mam głębokie przekonanie, że polskie państwo jakby nie wykorzystywało Polonii, tak? Jakby nie działało na rzecz tego, żeby i Polaków ściągać, ich wykorzystać do różnych Ale teraz rzeczy. już się to odwróciło. Ja dużo współpracuję z Polską. I Fundacja Kopernikowska dużo współpracuje i kulturalnymi wydarzeniami. Polskie tu przyjeżdżają do nas, sprowadzamy. Tak samo my jeździmy do Polski. Studenci są bardzo ważne na różnych uniwersytetach. Teraz mają programy. Teraz w Polsce wykonali ostatnie 3-4 lata Camp Polonia, że dzieci z całej Polonii, z całego świata, nie tylko ze Stanów, przyjeżdżają do Polski, do Warszawy na ten kamp. I teraz my, jako Fundacja Kopernikowska, też stwarzamy, biuro mamy teraz w Warszawie i fundację osobną, ale pod Fundację Kopernikowską w Chicago, że będziemy właśnie robić i stypendia więcej i dzieci sprowadzać z Polski tu i stąd do Polski. I to jest ważne, żeby ta ciągłość, ten kontakt był ze swoimi źródłami, żeby utrzymywał się. Nie? I to jest dla nas najważniejsze jako Fundacja Kopernikowska. Jak chodzi o inne organizacje, jest bardzo dużo organizacji. Nad czelem tych wszystkich naszych organizacji jest Kongres Polonii Amerykańskiej. I teraz będą niektóre zmiany. Ja się angażowałem od dziecka i teraz może troszkę więcej i nie wiadomo, jak wszystko pójdzie, ale trzeba oddać tym, co prowadzili. To było prowadzone przeważnie przez organizacje, te Fraternal, Związek Narodowy Polski, Rzymskokatolicka Unia, Polskie Falkony. To oni byli zaangażowani wpierw na tym. I teraz te wszystkie organizacje, co są na całych Stanach, czy więcej niż w jednym stanie, to mają te dywizje w Stanach. Ja myślę, że kongres ma teraz, coś 20 parę dywizji po Stanach. I to się też, ta misja się skończyła, pomagać Polsce, bo Polska, ja często jeżdżę, to widzę, jak patrzeć, wygląda Polska, często w wielu miejscach lepiej niż Chicago. No, to w dużo rzeczach lepiej niż Chicago.
ale Polska, jak pan pytał się, angażuje się i zależy im na Polonii. My to widzimy. I to szanujemy. I to jest najważniejsze, żeby to ciągłość zostało. I jeszcze raz mówię, że niezależnie czy po prawej, czy po lewej stronie politycznej, trzeba zrobić, żeby tą Polonię utrzymać i żeby mieć tą siłę, jak inne etniczne organizacje mają w tej chwili, nie? I Polacy muszą zejść do tego, żeby się zjednoczyć znowu. Tak. I to jakby Polacy się zjednoczyli, ja zawsze wszystkim mówię, na rok. To byśmy byli najmocniejszą etniczną organizacją. No dobra, ale widzi pan do tego potencjał? Coś się Widzę. zmienia? Co takiego się zmienia? Dlaczego Bo uważa pan, że to się może zmienia się, bo ta cała ideologia, na co kongres był stworzony i pomagać Polsce, to już troszkę odpada i ta ideologia musi wrócić teraz na tych dzieci, na tych wykształconych, co będą... Ja nie mówię wszystko, bo w Chicago jesteśmy znani jako najlepsze budowlance, nie? Polacy, budujący od hydrauliki, od wszystkiego. I to teraz jest mniej, because się wykształcili więcej, idą na wyższe studia i teraz są w bankach zaangażowani bardzo, w prawie dużo. Ja nie mogę, ja mam syna, co jest adwokatem, ale widzę, ile Polaków rocznie w samym Chicago zostaje adwokatami. To jest olbrzymia ilość. I to jest duma dla mnie, because ja dlaczego się angażuję, bo już miałem dosyć tego, że dzwonią do mnie, że Polacy są sprzątaczki albo do rzeczy domowych, mówmy, a teraz właściwie do nas się zgłaszają, bo potrzebują pomoc i adwokackie, i budowlane od siedziby, że budują teraz swoje własne. Największy budowniczy teraz w Chicago jest Polak i młody Polak, 40 parę lat ma i jesteśmy bardzo dumni z jego, because przyjechał tutaj naprawdę sam i zbudował tą firmę samemu i teraz ja słyszałem, że w tej chwili ma ponad 1000 mieszkań, buduje z ziemi w górę, nie? Co trzeba też przyznać, że to jest coś, co nie wiem, czy myśmy tak osobiście pomogli, ale że Polacy stali na jakimś stanowisku tutaj, to na pewno pomogło. A no mają być niedługo wybory w kongresie. Tak, Takie są. plotki Te krążą, plotki że chodzą. pan ma Plotki lecą, kandydować. że kandyduję, owszem, kandyduję na prezesa. Pan Szpula, Franciszek Szpula zdecydował nie lecieć na następną kadencję. Na pewno dla niego najlepiej, because to jest ciężka praca i dużo stresu i my mamy wszyscy swoje własne biznesy, czy inne angażujemy się w naszych własnych dziedzinach i to jest charytatywne, nie? To jest ciężko. Ja czuję, że ja mogę zrobić różnicę, jakbym był wybrany i na tym bazuję, że jest inny troszkę widok tego wszystkiego, że już jest. To jak inaczej może działać Polonia? Bo jak pan wie, ja też tu przyjechałem, bo zakładam Warsaw Freedom Institute i mam nadzieję, że możemy razem parę jeszcze zrobić. Myślę, że to trzeba i jedyne słowo, co ja chcę naprawdę w tej mojej kampanii, jakby była taka kampania, to jest ten unification. Zebrać Polaków i nie patrzeć się na inne polityczne rozeznania i patrzeć się, co możemy zrobić, żeby Polonię dać naprzód. I ja widzę, ja jeżdżę bardzo dużo po uniwersytetach przez całe Stany i widzę, że są Polacy, są teraz kluby, więcej tych młodzieży. I jak powiedziałem wcześniej, it's sexy to be Polish w tej chwili. I Polacy stanowili, szczególnie jak pomogli w Ukrainie przy tej wojnie i Amerykanie się na to patrzą naprawdę poważnie. I mamy szansę w tej chwili samej, jak codziennie jest u nas w gazetach pisane, jak stoi gross national product, gross domestic product ekonomicznie w Polsce i jak mocno stoi biznes polski. I to zawsze było w Polsce, ale niestety mieliśmy zawsze, że sąsiedzi nasi w Polsce to nie byli za dobrzy ludzie w niektórych czasach i cały czas na tą biedną Polskę walili. Teraz jest naprawdę szansa, bo tutaj politycznie na Polskę są naprawdę też w tej chwili ustawieni pozytywnie i trzeba zobaczyć, że pomóc Polsce w tym sensie, co możemy my zdziałać, żeby te granice utrzymywać, żeby te granice były bardzo utrzymane. Polska dużo pomaga. Ja byłem teraz ostatnio parę miesięcy temu i widzę, jak pomaga Ukraińcom i ile Ukraińców jest w Polsce w tej chwili.
I teraz trzeba zrobić, żeby Stany Zjednoczone stanęli naprawdę po boku Polsce jako ich partner, a już nie jak ich boss. No właśnie, no tak, to zdecydowanie. Ale też Ameryka politycznie odwraca się od Europy, tak? Skieruje się bardziej ku Azji. Ameryka nie chce tak bardzo inwestować w bezpieczeństwo. Jak Polska się quasi nad sobą też dba, Tak. nie? I to jest ważne, nie? Ale jednak myśmy zawsze byli, będziemy, ja myślę, resztę mojego życia na pewno, ten jak mówię się policjant świata, nie? Stany Zjednoczone. Ale było naprawdę dużo pieniędzy i czasu i jak się mówi waste i hochsztaplerstwa było na tych różnych systemach graniczne, nie? Moi rodzice przyjechali tutaj też zaraz po wojnie, ale przyjechali legalnie, musieli się zapisać, musieli edukować, musieli po angielsku się nauczyć. Było poprawnie wszystko robione. I to jest więcej, że ludzie już się podali tym nielegalnym, ale Ameryka i ja osobiście i wszyscy dookoła mnie wciąż są za imigracją, bo to jest, stoi Ameryka za tym, ale musi być poprawnie zrobiona. I jak ktoś zrobi coś nielegalnego, to niestety musi być wyrzucony. Tak. Ale wracając do tego, jak Ameryka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie? Ma inne problemy poważne w Azji i odwraca się od Polski. Teraz co pańskim zdaniem Polonia może zrobić? Co może zrobić Kongres i organizacje związane, żeby przekonać, nacisnąć na władze amerykańskie, żeby nie wycofywały żołnierzy z Polski, tylko żeby zwiększyły obecność w Polsce? Ja to słyszę, to już się działa, że już więcej będzie wojsk w Polsce. Wojsko w Polsce w tej chwili jest trenowane przez wojsko amerykańskie, bazowane tu w Chicago, w stanie Illinois. I dużo trzeba pomagać i trzeba to utrzymywać. I to jest bardzo ważne, because w innych krajach w całej Europie mają to, popierają swoje różne ekipy i kongresy Greków i Francuzów i Anglików. To bardzo dużo pomaga, ale Polska, przepraszam, tak mówię nieładnie, w tyłek dostała tyle lat i to jest naprawdę teraz czas, że nie można zapomnieć o tej Polacji. Co Polonia może zrobić? Może się zjednoczyć i żeby robić w kierunku politycznym, się zaangażować troszkę więcej, ale nie wybierać na stanowiska w Polsce, bo to nie jest nasza, my nie żyjemy tam, nie? Ja wiem, że dużo ludzi, co mają dual citizenship, to głosują tutaj na Polaków i ja nie wiem, czy to jest tak fair, ale to jest na inny dzień i na inny topic. Ale co jest ważne, jest, żeby pomagać i wspierać w naszym Senacie, w naszym Kongresie, żeby nie zapomnieć o tej Polsce, bo nas sprzedali po wojnie II światowej. I tego nie mogą nigdy im zapomnieć. No dobra, to nasze koledzy żydowskie to o tym nigdy nie zapomną. No właśnie, oni są niezwykle skuteczni. Co zrobić? Co pan może zrobić? Co powinni robić Polacy, organizacje polskie, żeby ten wpływ na decyzje w Białym Domu, w Kongresie był realny? Czy widzi pan dzisiaj gotowość Polaków do tego, żeby wspólnie działać, żeby wspólnie płacić pieniądze na to? Ale ja widzę w ten sposób. Przedtem było ciężką pracą. Ja pamiętam jako małe dziecko i z rodzicami, i znajomymi. I ta Polonia powojenna, pudełka pakowaliśmy, wysyłaliśmy. Jak powodzie byli straszne w Polsce, to wysyłaliśmy na nowo. I to był ten cel, nie? Ale ten cel teraz, co możemy zrobić jako Polonia, jest, że trzeba zgromadzić, co my jesteśmy najlepsze w tej chwili. I to jest edukacją. Mamy naprawdę tapnąć z najlepszych szkół w Stanach Zjednoczonych, ale nikt do nich nie idzie i nie zapuka. I teraz jest nasza, jako kongres, jako Kopernik, jako charytatywnie, niecharytatywne organizacje polonijne muszą do tych ludzi dotrzeć. I tylko powiedzieć, że pamiętajcie o twoim dziadku, twoim pradziadku, jak ciężko im było tutaj, jak przyjechali. I my mamy te życie w tej chwili przez tych właśnie ludzi. I że jak to zapomniemy o tym, to będzie naprawdę źle o Polakach ogólnie myślane. Ale w jaki sposób, pańskim zdaniem, Polonia tu w Stanach, Kongres i inne organizacje mogą wywierać wprost nacisk
na polityków. Wprost nacisk na polityków musimy jeszcze raz. Nie mogę dosyć mówić o tym zjednoczeniem się i pokazać, że jesteśmy siłą. Bo przez to, że przedtem byliśmy dzielnice i parafie i to utrzymywali, to te lokalne polityki to na nas się patrzyli, bo 80% w jednej parafii to Polacy, czy tam 75%, czy tam 30%, ale zawsze byliśmy kimś, a teraz już nie ma, jest tam 4-5 tych polskich kościołów tutaj i w Nowym Jorku i w Stanach jest, ale nie ma tego, że Kościół już tego nie utrzymuje, jak na całym świecie nie utrzymuje tego trzymać ludzi do kupy, jak się mówi, ale że szkoły teraz i trzeba tym dzieciom i na uniwersytetach jeździć, mieć wykłady w uniwersytetach, mieć te kontakty polonijne i to jest, gdzie rząd polski może pomóc. I ten rząd polski może w te uniwersytety dać klasy, dać stypendia, dać coś innego na Polish Studies. Loyola University tutaj z Chicago ma olbrzymią sekcję polskich studies i dokumentacji i wszystko inne. I to trzeba utrzymywać. Muzeum trzeba utrzymywać polskich tutaj w Stanach Zjednoczonych. I żeby te dzieci się czuli, że coś z tego mają. I dumę, żeby coś z tego mają. Ja nie mówię, żeby służyli w wojsku w Polsce, czy tam jeszcze coś takiego, ale żeby trzymali ten kontakt ze sobą przede wszystkim, a druga rzecz, żeby trzymali kontakt z ludźmi, co są wykształceni, co ciężko pracowali, z rodzicami, utrzymywać tych rodziców, ja nie ma dnia, co nie myślę o moich rodzicach i jak ciężko pracowali, żebym ja mógł tu dzisiaj z panem siedzieć, nie? I to trzeba oddać. Tak. Ja mam siostrę, co nie angażuje się tak bardzo, mieszka w Teksasie, czy tam w Nevadzie teraz i nie ma tam dużo Polonii, ale w Chicago niestety nie możemy od tego odejść. Tak, tak. Dobra, ale teraz jak pan patrzy na to, w jaki sposób środowiska żydowskie wywierają nacisk na kongresmenów, na poszczególnych decydentów. To bierze tą unifikację. Trzeba czego powinniśmy się od nich nauczyć i jakimi metodami to przede wszystkim robić? trzeba robić w sposób, żeby tych angel investors, bo Polacy jako etniczna grupa w Stanach Zjednoczonych to jest, ja myślę, na 2. czy 3. miejscu bogactwa, ale tych organizacji tego nie widzą. Tutaj troszkę I to jest ewidentne, bo dużo tych organizacji polonijnych teraz giną, jedną po drugim, nie? Bo nie mają środków. Nie mają środków. Ale co, bo Polacy mniej chętnie łożą, wspierają organizację? Nie ma tego zjednoczenia i to zjednoczenie, ja to widzę od małego dziecka i to nie jest coś nowego, że ja coś tam kombinuję, że ja mam the answer, czy tam coś. Nie ma tego. O co chodzi jest, że trzeba młodszych ludzi zaangażować w te organizacje, to jest przede wszystkim. My mamy tutaj naprawdę, jestem bardzo dumny w Fundacji Kopernikowskiej, bo mamy naprawdę moje dzieci od urodzenia są tu na terenie u nas. Ja tu jestem od lat 16 i jestem troszkę starszy niż to. I trzeba u nich ten pride, dumę trzeba utrzymywać o Polsce. I co jak mówię dzieci, studenci, teraz już nie mają w sercu tego, że trzeba Polskę ratować. Bo oni jeżdżą... Bo nie trzeba ratować, tam jest lepiej niż tu często. No to jest to. I właśnie wracają tutaj i moje dzieci osobiście, przyjeżdżają z powrotem z Polski i już mają pomysły, co widzieli w Polsce. A tu IT, a Rzeszów i to wszystko, jak to się wszystko buduje i wszystko to jest ten oddźwięk z Polski, co oni przywożą tutaj i z tego mogą coś budować i to, co w Polsce nie ma, to na pewno jest tutaj, nasi studenci mogą to. I ten back and forth studentów, ja myślę, jest bardzo ważne. I korporacje, przedstawiciel i prezes McDonald's Corporation, największe hamburgery na świecie, Polak. Tak. Nie? Drugim na miejscu JP Morgan Chase, Polka. I nikt z nimi nie rozmawia. OpenAI, masę polskich inżynierów. OpenAI to jest olbrzymie w Polsce i teraz właśnie ja myślę, że nasz prezydent w tej chwili w Stanach Zjednoczonych to widział. I on na tym bazuje w tej chwili też. On jest, można mówić tak czy tak o nim, ale on jest biznesman przed prezydentem. I on to widział, że w Polsce jest ten jak się mówi, IT sektor
co jest naprawdę duży i poważny. No, tu teraz ja spotykam w Stanach bardzo wielu polskich przedsiębiorców właśnie z branży IT. To jest zupełnie nowa generacja, nie? Polaków, którzy przyjechali tu tam 5 lat temu, 3 lata temu, teraz przyjeżdżają, Dokładnie. otwierają firmy, czy jakby ze swoimi firmami tu przyjeżdżają. Pytanie, na ile ci ludzie są zainteresowani tym, żeby utrzymywać ze sobą kontakty, Jeszcze nie. żeby się wspierać Jak nawzajem. procentowo bym powiedział, że mało procent tych ludzi, ale to jest nasza misja, żeby to właśnie stworzyć. I to jest ten fakt. Zjednoczenie, że do jednego pokoju wejdziemy, to nie jest odpowiedź. Odpowiedź jest, że ktoś musi ich angażować. Ktoś musi im pokazać, że jesteśmy siłą. Ktoś musi im przypomnieć, co ich dziadkowie i pradziadkowie przeszli, żeby oni mieli tą możliwość. I nawet ci z Polski. Because jakby dziadek ze Stanów, czy tam prababcia nie wysyłała do Polski, to oni by też mieli dużo ciężej w życiu, nie? I ja na tym widzę, bo ja jeździłem od małego dziecka do Polski i widziałem komunę, widziałem, co to zrobiło ludźmi, mentalność ludzi, to wszystko inne, ale to już widać, że ta młodzież tego już nie widzi. Ja jak mówiłem, często jeżdżę do Polski, widzę w dzieciach, że oni już zapominają o tym. Oni już, nawet w Polsce już ta komuna nie, bo tam babcia, może tam ciocia coś powie, ale to już jest post factem. Teraz gdzie możemy stanąć, jak możemy mocno stanąć. I oni też muszą sobie przypomnieć, że Stany bardzo dużo pomogli, Polonia ze Stanów, im. I to jest ten 50-50, to jest ten, cały czas pan się pyta, co możemy zrobić więcej, co możemy więcej zrobić. Jedynym sposobem jest kontakt i komunikacja z tymi ludźmi. I ja teraz przed właśnie tymi wyborami, nic z tego robiliśmy, tylko moje interns w biurze u mnie, w moim prywatnym pracy. Miałem im, żeby sprawdzili mi wszystkie surnames, nazwiska polskie w publicly traded korporacjach, nie? Na board of directors, na Rady Nadzorczej. Tu w Stanach czy w Chicago? W Stanach. W W Stanach tak. so far już mam ponad 200. I to jest coś. I jako etniczne, i wtedy je robimy w komputer, wsadzamy, jako etniczne jesteśmy naprawdę siłą. Ale ta siła rozkraczona jest. I to jest misja i ten kwestia, co pan cały czas pyta, jak to złożyć, to ja będę pracował na tym, jak będę tylko mógł następne lata, żeby to coś z tego zrobić. A widzi pan też, że Amerykanie, znaczy Polacy, Amerykanie polskiego pochodzenia, czy Polacy tu żyjący dzisiaj inwestują w Polsce albo jakby interesują się bardziej pod względem biznesowym również Polską? Więcej, bardzo duże biznesy, Coca-Cola, McDonald's. Ja takie. mówię o Polakach tutaj. Polonii? Nie mówię o wielkich, nie mówię o wielkich korporacjach, tak? Tylko o ludziach, o pańskich znajomych, przedsiębiorcach. I to widzimy, bo każdy jeździ, jak czasami się jeździ na wakacje nawet do Miami, to słyszymy, tu by ładnie mieć swoje biuro, czy ten samą siedzibę, co robimy. I to jest ewidentne w Polsce. Ja jestem właściwie z retail, commercial real estate, nie nieruchomości, ale komercjalne. I ja widzę otwarte drzwi na następne 50 lat w Polsce, bo każdy róg, każde światło jeszcze nie ma, bo miasta są miastami, ale między miastami są te wioski i nie wioski. Jest naprawdę duże tam. I już tam dużo ludzi się rzuca, nie? Ale prawa muszą być ustawione. Muszą być, nie ma w Polsce licencjowania agentów jeszcze. Słyszałem, że teraz wprowadzają to pomału. Ale takie małe rzeczy, co my jesteśmy jako Amerykanami przyzwyczajeni, a w Polsce jeszcze nie są przyzwyczajeni. Na koniec chciałem zapytać, jak się zmieniło w tych ostatnich latach postrzeganie Polski przez Amerykanów tutaj? Czy jest inne? Czy Jak dostrzegają... jak na nas patrzą Amerykanie? Tak. Czy widzą te zmiany gospodarcze również? Bardzo dużo, bo o tym się pisze i to jest na internecie cały czas, jak Polska stoi, jak moc Polskę ma, ekonomiczną teraz wśród Europy. Codziennie się widzi artykuły, jak Polska będzie naczelnym europejskim stanem w Europie. Jak chodzi o ekonomię, do 2030 roku ma być numer 1. To jest blisko, to jest parę lat od teraz. I to Amerykanie się na to patrzą, bo Amerykanie są opportunists. Zawsze patrzą na, gdzie mogą coś zarobić, czy mogą coś wbudować, czy wybudować. Ale przeważnie się patrzą na nas troszkę inaczej od tego czasu, jak ekonomia i Polska stanęła na swoich nogach.
ale najważniejsze jest z Ukraińcom, z tą wojną, że Polska jak się mówi, odeszła od tego, że broni swoich granic i żeby pomóc swoim sąsiedze. I to jest najważniejsze, bo tak, żeby największą rzeczą, co ja widzę, jest teraz nawet w Stanach i w Polsce jest ten mentalność komuny. I że to nigdy nie może wrócić, bo to jest najgorszą, jak się mówi, poison, co może być. To jeszcze na koniec. Obserwując zwłaszcza tą klasę polityczną amerykańską, zwłaszcza tą obecnie obóz rządzący, obecnie samego Donalda Trumpa, wierzy pan, że Trump ostatecznie, jego otoczenie zdecyduje o tym, żeby realnie pomóc Ukrainie? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. On ma duży wpływ. Teraz ostatnie wybory, co były w Polsce, to nie jest publiczne, to ja nic nie mówię prywatnego, że nasi prezydenci się zgadzają na dużo tematów, ale przede wszystkim, że Donald Trump już obiecał, że nie zapomni nigdy o Polsce, póki on jest w Białym Domu. I to trzeba utrzymać nie tylko z nim, z lewej strony politycznej, z prawej strony politycznej, bo jest ten wpływ w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, o nas trzeba się martwić, a nie o innych, ale bardzo dużo młodych nie wie, co to było, jak Europa padła i co się działo, jak były hitlerowskie dni i co to mogło zrobić nam. A że myśmy przez to przeszli, to jest naprawdę też cud, że unscathed, że nie było żadnych problemów tutaj w takich samych, ale teraz nie można tego nigdy, żeby doszło do tego, żeby zapomnieć o tym. Bardzo panu dziękuję. Ja dziękuję. Hubert Sieromski, szef Fundacji Kopernikańskiej. W tym pięknym teatrze rozmawiamy, w którym odbywają się bardzo często imprezy kulturalne związane z Polską. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Dziękuję.